13 października w Europie ruszył lojalnościowy program dla posiadaczy konsol Sony o nazwie PlayStation Stars. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Buzzgram i przyjrzyjmy się temu najnowszemu wynalazkowi japońskiego giganta. Zanim jednak przejdziemy do meritum, chciałbym się pochwalić, że mój kanał osiągnął liczbę ponad 100 subskrybentów, za co dziękuję z całego serca. Mam nadzieję, że nasza społeczność będzie nadal rosła i że przypadną Wam do gustu materiały, jakie będę dla Was przygotowywał w przyszłości. Okej, czym w takim razie jest PlayStation Stars? Jak już wspomniałem na wstępie, jest to program lojalnościowy, w którym po darmowej rejestracji będziemy mogli wykonywać zadania, by zbierać punkty oraz kolekcjonerskie figurki. Do tego jeszcze przejdziemy, zajmijmy się jednak najpierw podstawami. Do programu Stars można przystąpić za darmo, jeżeli posiadamy już konto PlayStation Network zarejestrowane na dorosłą osobę. Ja to zrobiłem przez oficjalną polską stronę PlayStation, do której link podam w opisie. Na stronie znajdziecie również listę krajów, w których PlayStation Stars jest aktualnie dostępne. Zalecam zapoznanie się z tą listą, jeżeli nie jesteście pewni, czy u Was też program zadziała, bo na przykład założyliście sobie konto PSN w, Azerbejdżanie, gdzie PlayStation Stars nie ma. PlayStation Stars można również podobno wystartować poprzez mobilną aplikację PlayStation App, ale tego do końca pewien nie jestem, jako że zrobiłem to przez stronę internetową. Może się zdarzyć, że po rejestracji traficie na listę oczekujących. Wychodzi na to, że program jest w stanie z jakiegoś dziwnego powodu przyjąć ograniczoną liczbę członków naraz. Sony zapewnia, że w takim przypadku zostaniecie automatycznie dołączeni do programu w przeciągu 2 miesięcy i powiadomią Was o tym w mailu, którego używacie do logowania się na swoje konto PSN. Kolejne ważne pytanie. Czy aby przystąpić do Stars, trzeba mieć wykupione PlayStation Plus? Otóż nie trzeba. Ale niektóre z zadań będą wymagały posiadania PS Plus, w związku z czym ci, którzy PS Plus nie mają, nie będą w stanie wykonać ich wszystkich. Według informacji na oficjalnej stronie PlayStation, posiadacze PS Plus przy zakupie wybranych tytułów z PlayStation Store będą mogli zdobywać dodatkowe punkty. Podejrzewam, że lista tych gier będzie zmienna, jak to bywa i w przypadku promocji. Jednak póki co nie udało mi się znaleźć żadnej gry oferującej punktowy bonus przy zakupie. Czytając dalej informacje zawarte na stronie internetowej, odniosłem wrażenie, że generalnie jakikolwiek tytuł zakupiony w trakcie trwania naszej subskrypcji PS Plus daje nam dodatkowe punkty, ale jeszcze się o tym nie przekonałem. Jak tylko sprawdzę, to dam Wam znać. Zaglądajcie więc na mojego Twittera, bo tam będzie aktualizacja. Nie macie jeszcze PS4 albo PS5? Nic straconego, gdyż posiadacze PlayStation 3 oraz PlayStation Vita także mogą wziąć udział w programie lojalnościowym. Niestety w tym przypadku muszą oni posiadać subskrypcję PlayStation Plus, a ich aktywność ogranicza się tylko i wyłącznie do zdobywania punktów za zakupy w cyfrowym sklepie PlayStation. Nie ma możliwości robienia zadań zawierających kolekcjonerskie figurki. Nie można też podnosić poziomu w programie, ani liczyć na dodatkowe wsparcie. Czyli generalnie można uczestniczyć na PS3 i Vicie, ale zbyt wiele z tego programu nie wyciągniemy. No dobra, mamy PS4 albo PS5, udało nam się dostać do programu w pierwszej turze, jest super. Tylko jak sprawdzić zadania, nasz poziom, czy nawet obejrzeć figurki? Tu jest pewien zgrzyt moim zdaniem, gdyż można to zrobić tylko i wyłącznie na mobilnej aplikacji PlayStation App. Nie na stronie, ani tym bardziej z poziomu konsoli. Tylko i wyłącznie przez apkę. Czy tak będzie przez cały czas? Trudno powiedzieć, ale mam nadzieję, że w końcu pojawi się też przeglądanie kolekcji poprzez konsolę. Ok, podstawy mamy,
Rzućmy w takim razie okiem do aplikacji na ten nowy program lojalnościowy. Po kliknięciu odpowiedniej ikonki zostajemy przeniesieni do ekranu, na którym od razu możemy zobaczyć do 3 figurek, które już posiadamy, a poniżej znajdują się odnośniki do różnych opcji oraz lista naszych zadań. Zadania mają ograniczenia czasowe i są tu takie, na zrobienie których mamy tylko 1 dzień, albo na przykład 18 dni, a także zadania, na które mamy aż miesiąc. Zadania mogą być różne, od uruchomienia jakiejkolwiek gry na PS4 lub PS5 przez jakiś konkretny tytuł. Ja musiałem akurat włączyć jedną z podanych na liście bijatyk, a tak się składa, że akurat z PS Plus miałem już Street Fighter 5, więc wybrałem ten tytuł. Nie musiałem nawet w niego grać, po prostu go pobrałem, włączyłem i zadanie od razu zostało zaliczone. Zadanie miesięczne jest najtrudniejszym, prawie taką grą przygodową samą w sobie, można powiedzieć. W moim przypadku jest to uruchomienie gry nawiązującej do tytułu piosenki z okolic roku 1994. Jak widzicie, mamy tu listę tytułów i kombinuj, człowieku, co to może być za gra. W tym przypadku nie wystarczy jedna piosenka i jeden tytuł. Trzeba odhaczyć wszystko, by zdobyć nagrodę. Trafiłem już na pierwszą i tu mała podpowiedź dla tych, którzy będą mieli to zadanie. W przypadku piosenki Wild Night pasuje gra Until Dawn. Mówię dla tych, którzy będą mieli to zadanie, bo treść zadania może być różna dla różnych graczy. Uzależnione jest to od posiadanej konsoli, na której gramy, od posiadanych przez nas gier oraz ich stopnia ukończenia, od tego, jakich funkcji konsoli używamy, czy też od tego, jakie gry dostępne są w danym rejonie. Ta różnorodność zadań, a co za tym idzie także nagród, jakie za nie otrzymamy, jest bardzo ciekawym rozwiązaniem, bo dzięki temu różni użytkownicy mogą mieć w swoich kolekcjach różne przedmioty, którymi mogą się pochwalić swoim znajomym. A właśnie, pamiętajcie, żeby w ustawieniach zmienić widoczność waszych kolekcji i ewentualnie poziomu PS Stars, bo fabrycznie ustawione jest, że nikt oprócz was nie może ich oglądać. Okej, skoro przy kolekcji jesteśmy, to jej się przyjrzymy, a na koniec zostawimy sobie poziomy i punkty. Dzień dobry, cześć, to mówię do was ja z przyszłości, gdyż podczas montowania tego materiału o PlayStation Stars dowiedziałem się dwóch bardzo ważnych rzeczy. I pierwsza z nich będzie teraz, druga będzie za momencik, w innej części materiału. Otóż, jeżeli chodzi o tę kampanię, okazało się, że ta miesięczna kampania, gdzie trzeba dopasować gry do tytułów piosenek, ma błąd po prostu. I odpalając grę, która pasuje do tytułu, nie zaliczało tego do zadania. Wszedłem na Twittera, na PlayStation Polska i okazało się właśnie, że sporo ludzi ma z tym problem. I twitterowe konto PlayStation Polska jak zwykle odsyła ludzi do Centrum Obsługi Klienta, żeby się z nimi skontaktować i powiedzieć, jaki jest problem. Więc to już jest kolejny zgrzyt, że te zadania są niedopracowane. Nie jest to zależne tylko i wyłącznie od tego, że dzieje się to w naszym kraju, bo przeglądając internet inni zauważyli, że gracze z innych krajów, z innych regionów również mają z takim zadaniem problem, więc to jest coś, nad czym Sony musi popracować. Za realizację zadań, nazywanych w programie kampaniami, dostaniemy m.in. przedmioty kolekcjonerskie. Nie są to żadne NFT, są to po prostu wirtualne modele związane z historią Sony i PlayStation. Dostęp do nich mamy na ekranie głównym i po naciśnięciu na półkę przeniesiemy się do naszej gabloty, a po naciśnięciu wybranego elementu będziemy go mogli albo z półki usunąć, albo obejrzeć. Wygląda to tak. Niezbyt imponująco i mam nadzieję, że ten element również zostanie poprawiony, by można było włączyć widok pełnoekranowy. Mam także nadzieję, że będziemy mogli w końcu odpalić PS Stars na konsoli i obejrzeć modele na telewizorze. Mamy tu także krótką notkę informacyjną oraz daty publikacji i zdobycia modelu. Wracając do półki. W prawym dolnym rogu zauważycie dwie ikonki: elementy oraz sceny.
Jeżeli macie w kolekcji jakiś element, którego nie ma na półce, to możecie go na nią dodać, wchodząc w elementy właśnie. Jeżeli chcecie zmienić wygląd waszej półki, to naciskacie na sceny i macie tu do wyboru 3 różne, bardzo tandetnie wyglądające grafiki. Nie mam pojęcia, czy będą dodane jakieś inne, ale jeżeli będą, to mam nadzieję, że będą trochę lepiej opracowane. Zdarzyło mi się także, że podczas zmiany modeli na półce, ten, który właśnie z niej ściągnąłem, kompletnie zniknął i nie mogłem go znaleźć. Ostatecznie pomogło zresetowanie aplikacji, więc nie panikujcie, jeżeli Wam się to przydarzy. Drugą rzeczą, jaką w programie Stars możemy zdobywać, są punkty, czyli coś, co jest o wiele bardziej interesujące niż modele kolekcjonerskie, przynajmniej dla mnie. Jak zdobywać punkty? Możemy to robić na 2 sposoby. Mieć aktywną subskrypcję PS Plus i kupując wybrane produkty ze sklepu PS Store oraz poprzez ukończenie kampanii, w której nagrodą są właśnie punkty. Jak widzicie, aktualne ukończenie zadania na punkty także wiąże się z zakupem gry, więc generalnie kupowanie i jeszcze raz kupowanie. Swoją drogą, skoro dobór zadań zależny jest podobno od tego, co mamy w swojej bibliotece, to muszę przyznać, że nie działa to najlepiej, bo sugerowanie mi aż 2 gier sportowych jako mojej nowej ulubionej gry nie jest trafionym pomysłem. Najciekawsze oczywiście są rzeczy, które za punkty można nabyć. Zaczynając od kolejnych modeli do naszej kolekcji, poprzez gry, aż do doładowania konta PSN. Tak jest, zebrane punkty można będzie wymienić na gry. Zbieranie zajmie trochę czasu, ale na przykład 6250 punktów można wymienić na Hadesa albo Cult of the Lamp. Natomiast za The Quarry trzeba będzie już dać 17,5 tysięcy. Nie jest aktualnie jasne, czy oferta się będzie zmieniać. Przy modelach myślę, że tak, ale przy grach to nie wiem. Ale już kolejnego dnia została poszerzona o kolejne figurki i kolejne tytuły. No i jeszcze do ładowania cyfrowego portfela, gdzie aktualnie 625 punktów można wymienić na 25 zł, a 2250 punktów na 90 zł. Jest to bardzo ciekawa akcja, ale zobaczymy, jak długo zajmie zbieranie tych punktów. Należy jednak pamiętać o tym, że punkty nie są na zawsze i 24 miesiące od dodania ich do naszego konta znikają, jeżeli nie zostaną wykorzystane. Drugą rzeczą, która stanowi pewien problem, są punkty. Otóż okazuje się, że nie za wszystkie gry dostajemy te punkty. Ja na początku myślałem, że właśnie to jest za wybrane tytuły, później część informacji na stronie czy nawet na konsoli dawała mi do zrozumienia, że punkty otrzymujemy za wszystkie zakupione przez nas pełne wersje gier na sklepie PlayStation Store. Okazuje się, że jednak nie. W momencie montowania tego materiału wjechała nowa promka, podczas której zakupiłem sobie grę Biomutant w wersji na PlayStation 4 i w wersji na PlayStation 5. I za tą grę punktów nie dostałem. Została mi ona zaliczona jako krok do podniesienia poziomu mojego PlayStation Stars, ale nie dostałem za nią punktów. Ale w tym samym czasie na promocji była gra Iter One, na promocji tylko i wyłącznie dla użytkowników posiadających aktywną subskrypcję PlayStation Plus. I za zakup tej gry otrzymałem punkty. Więc nie do końca jest jasne, za które gry dostaniemy punkty, a za które nie. Wychodzi na to, że najprawdopodobniej za gry, które są w promocji dla aktywnych użytkowników PlayStation Plus, ale w regulaminie, którego zapis podam gdzieś tu, gdziekolwiek, napisane jest, że punkty możemy otrzymać za gry czy to w promocji dla posiadaczy PlayStation Plus, czy w normalnej promocji, ale żadna z gier nie ma zaznaczone, czy to w sklepie w aplikacji, czy to w sklepie na konsoli, czy dostaniemy za nią punkty, czy nie. To jest kolejny dosyć spory zgrzyt, jeżeli chodzi o PlayStation Stars, gdyż jeżeli na przykład na promce będzie kilka tytułów, które ja już mam na wishliście
i będę się wahał, który wybrać, a za jeden mogę dostać punkty, a za drugi nie, chciałbym to wiedzieć. Wy nie? Dobra, to by było na tyle ode mnie z przyszłości. Oglądajcie dalej, mam nadzieję, że się podoba. Cześć! Zakupy w cyfrowym sklepie PlayStation są także jednym z kroków niezbędnych do podniesienia poziomu usługi Stars. Drugim jest zdobywanie przynajmniej rzadkich trofeów w grach, w które gramy. By z początkowego pierwszego poziomu wejść na drugi, musimy kupić przynajmniej jedną rzecz w sklepie oraz zebrać przynajmniej jedno rzadkie trofeum. Wejście poziom wyżej to już zakup 2 tytułów w PlayStation Store oraz zebranie 32 co najmniej rzadkich trofeów, a osiągnięcie czwartego, najwyższego poziomu wiąże się z zakupem 4 pełnych wersji gier i koniecznością zdobycia 128 przynajmniej rzadkich trofeów. Całkiem sporo, ale należy także pamiętać, że każdy z poziomów oferuje nowe korzyści. Za osiągnięcie drugiego poziomu dostajemy pamiątkowy przedmiot kolekcjonerski oraz dostęp do wszystkich przedmiotów z poziomu pierwszego. Na poziomie trzecim ponownie będzie pamiątkowy przedmiot, a do tego przedmiot urodzinowy, który będzie wręczany w dniu urodzin PlayStation. Na poziomie czwartym ponownie przedmiot pamiątkowy, a także dostęp do wszystkich przedmiotów z poprzednich poziomów, a także priorytetowy dostęp do czatu, gdyby zaszła potrzeba skontaktowania się z obsługą klienta. Jest to coś, na temat czego docierały do nas plotki z Japonii i nie spodobało się to fanom marki i generalnie mówi nam wprost, że im więcej grasz i im więcej wydajesz w sklepie, tym bardziej wartościowym jesteś klientem dla Sony. Dajcie znać, jaka jest Wasza opinia na ten temat. Każdy poziom, podobnie jak w przypadku punktów, ma swoją datę ważności. Tym razem jest to rok kalendarzowy i 13 miesięcy. Dziwny system, ale okej. Tak więc, cytując za oficjalną stroną PlayStation Polska, jeżeli użytkownik osiągnie poziom drugi w dniu 2 października 2022 roku, będzie on ważny cały rok kalendarzowy i następne 13 miesięcy, czyli do 31 stycznia 2024 roku. I to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o PlayStation Stars. Sporo tego, ale mam nadzieję, że najważniejsze już wiecie. Więcej informacji na ten temat znajdziecie oczywiście na oficjalnej stronie PlayStation. Dajcie znać w komentarzach, czy przystąpicie, albo może już przystąpiliście do programu i jak on Wam się widzi w ogóle. Nie zapomnijcie także zostawić łapki w górę, jeżeli podobał Wam się ten materiał i zapraszam do subskrybowania mojego kanału. A na teraz to już wszystko. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za suby i do zobaczenia i usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć, cześć. Trzynastego października w Europie ruszy Loyal. Przypadną Wam do gustu materiały, jakie będę. Jest to program lojalnościowy PlayStation Network zarejestrowany. Jak tylko to sprawdzę, to dam Wam znać. A ich aktywność ogranicza się tylko i wyłącznie do zdobywania punktów za zakupy w cyfrowym. A ich aktywność Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Gazgram. A nawet kanału swojego nie znam. Już wspomniałem na wstępie, jest to program aż miesiąc. Zadania mogą być różne. Od uruchomienia Nie są to żadne NFT, są to po prostu wirtualne modele. To możecie go na nią dodać, wchodząc Jeżeli macie w kolekcji jakiś element, swoją drogą,
250 punktów można wymienić na Hadesa albo lamp, a także dostęp do wszystkich Trzymajcie się. Cześć, cześć. Tam się patrzę. Jeszcze raz. I do zobaczenia i usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć, cześć. Źle.